Hej, witajcie wszyscy. Dzisiaj na zakład wleciała bateria niklowo-kadmowa z krętarki Hitachi. Już trochę u mnie przeleżała, ponieważ kolega mi dał już ją dawno temu do naprawy. I tak stwierdziłem, że nadszedł czas, wakacje się skończyły, aby się za to wziąć. Także jest to bateria 14,4V firmy Hitachi. Bardzo dobra bateria, ale no niestety już... Może bardzo dobra wkrętarka, ale bateria już niestety jest dead, jest bardzo ciężka. A co będziemy potrzebowali? No będziemy potrzebowali ogniwa 18650, na których bazuje. Są to ogniwa z Ripaka. Będziemy potrzebowali BMS. Także tutaj mamy taki BMS 40 amperowy. No i tutaj taki z odzysku jakiś BMS, tak samo mam. Także nie powinno być problemu. Później Wam wszystko wytłumaczę, jak ten BMS podłączyć. Baterie, których będziemy używali, są to baterie, które już służyły dzielnie w jakichś laptopach lub innych tam rzeczach. Tu widzicie, baterie są sprawdzone, mają mniej więcej 2700 mAh. Także bateria będzie mocniejsza, jak była wcześniej, no i będzie oczywiście silniejsza. Będzie miała odrobinę więcej V. Także no co, bierzemy się do dzieła. Okej, co? Myślę, że na sam początek rozbierzemy sobie tę bateryjkę, zobaczymy, co ona ma w środku. Tak, abyśmy mogli przeliczyć sobie, ile miejsca potrzebujemy, ile baterii nam wejdzie do środka. Widzę, że bez problemu wejdą nam 4 baterie, także zrobimy sobie taki pakiet 4S1P, czyli połączymy po prostu szeregowo te 4 bateryjki, podłączymy BMS i powinno wszystko moim zdaniem zadziałać. Także rozkręcamy. Także nie ma problemów z rozkręceniem, ale trochę to musi nam niestety potrwać. Muszę Wam się przyznać, że już jedną baterię taką zrobiłem, to jest druga bateria. Ale wiecie, jak zrobiliście pierwszą, to druga już nie ma problemu. No i tak wygląda ta bateria. Tak wygląda obudowa. Ok, jak mamy obudowę, mamy baterię, to możemy sobie przymierzyć, czy w ogóle nam te baterie tutaj wejdą i w jaki sposób. Także widzimy, muszą nam wejść te bateryjki i musi nam wejść ten BMS. Widzę, że nie będzie problemu, jak bateryjki sobie ułożymy w taki sposób. Jak zrobimy coś takiego, nie powinno być problemu. Także bierzemy taśmę klejącą i zaczynamy je kleić. Ok, baterie już mamy sklejone. Zobaczcie, sklejacie je w taki sposób, abyście mieli tutaj plus i minus. I tutaj to samo, plus i minus. No i łączymy je teraz w ten sposób, bo tak doskonale nam wejdą do tego opakowania. Do łączenia używamy taśmy. Jaką tam taśmę mamy? Może być to nawet taśma papierowa, gdyż ona dobrze przewodzi ciepło. Jak wiemy, taśmy takie plastikowe, one się za dobrze palą. A taśmy papierowe przewodzą ciepło, też się palą, ale ciepło lepiej przewodzą. Dobra. Teraz łączymy wszystko. Widzicie? Już mamy tak baterię połączoną, sklejoną. Widzimy, że ona nam tutaj wejdzie do tego opakowania. No i porównajmy sobie. Tutaj mamy prawie 3 ampery, a tutaj mamy 2 ampery. Także
Jeżeli chodzi o wagę, to naprawdę to waży 3 razy więcej jak to, nawet jak nie 4 razy więcej. No nic, teraz co? Przystępujemy do lutowania. Do lutowania będziemy używali takich przewodów. Są to bardzo dobre przewody. Są to przewody zasilające silnik elektryczny w rowerze elektrycznym, także są bardzo mocne i powinny być bardzo dobre do tych celów. Także odłączamy sobie, odcinamy sobie 4 kawałki. Raz, 2, 3. No i tu jeszcze jeden. I 4. No i później 2 takie dłuższe kawałki zasilujące, ale to potem wam pokażę, tak? Ok, lutownica nam się rozgrzała. Dodałem odrobinę kwasu. Przykładamy lutownicę, dodajemy trochę cyny i robimy takie ruchy, zobaczcie, kółeczko. Jak zobaczymy, że cyna się nam ładnie rozlewa, rozchodzi na boki, no, przestajemy. No i teraz następna bateria, przykładamy, dodajemy trochę cyny. Robimy takie ruchy właśnie okrężne. Chodzi o to, aby nie było zimnego lotu, który nam później odpadnie, tak? No dobra. Teraz od strony plusowej przykładamy. Tutaj musimy trochę uważać, żeby nam nie weszło pomiędzy plus a minus, bo zrobi nam to po prostu zwarcie. Przykładamy. O i zobaczcie, jest ok. Jedna strona jest załatwiona, że tak powiem. Teraz podłożę sobie kawałek kartonu, ponieważ papier, tak jak powiedziałem, jest dobrą izolacją cieplną. I damy odrobinę kwasu. No i zrobimy tą samą operację, którą robiliśmy na stronie wcześniejszej. Czyli przykładamy, dodajemy trochę cyny. Ok, teraz musimy przygotować przewody, także zaprawiamy je w 2 miejscach, zobaczcie, tak jak ja zrobiłem tutaj, tak abyśmy mogli polutować baterię, tak? Dobra, jeden przewód już zrobiłem. Teraz biorę drugi przewód, tu mam trochę kwasu, widzicie? No i co, bierzemy lutownicę. Lutownicą trzeba trochę począchać, żeby ona zaczęła działać. I zalutowujemy końcówkę. I kawałek dalej drugie miejsce. Mam tu miejsce styku przewodu z baterią. Oczywiście można sobie użyć coś, co by nam pomogło przytrzymać. No i mamy zrobione. W ten sam sposób robię resztę. Ok. Następna. Ok, teraz bierzemy bateryjkę. Zobaczcie, mamy minus i plus, czyli łączymy minus z plusem. I to będzie taka nasza pierwsza sekcja. I teraz jest taki mały problem, bo trzeba przyłożyć lutownicę i czekać, aż się rozgrzeje. Dobra, jak nam się zlutowało, to trzeba sprawdzić, czy się trzyma dobrze. Trzyma się dobrze. Czy nie ma tak zwanego zimnego lutu. Za każdym razem sprawdzajcie, bo później wam się to rozłączy i będziecie mieli problem. No, to nie jest takie proste tutaj, bo trzeba jednak
trochę przygrzać ten przewód, żeby on się tam wtopił. Widzę, że lutownica mi trochę wygasła. No widzicie, to jest ok. I sprawdzamy. Jest. Dobrze. Teraz patrzcie. Polutowaliśmy sobie minus, plus. To takie nie za bardzo, ale trzyma. Minus, plus. Odwracamy. Widzicie? I teraz mamy minus i plus z tą stronę. Widzicie, jeszcze raz Wam pokażę. Szeregowo, czyli minus, plus, minus, plus. Ten kawałek zostawiamy, później Wam powiem dlaczego. Ok, czyli łączymy. Każdy chyba wie, na czym polega łączenie szeregowe, także nie muszę chyba tłumaczyć. Ok, trzyma się. I teraz musimy tą połączyć z tą. Wracamy. Musicie uważać, żeby nie zrobić zwarcia, bo wtedy możecie mieć niewesoło. Tak, ta lutownica mógłbym trochę przygrzać, ale po prostu no nie będę Was tutaj zanudzał. Polutuję wszystko i Wam pokażę. Ok, zobaczcie, baterię już polutowałem szeregowo. Także jest to bardzo proste. Plus, minus, odwracacie. I zostają nam tutaj, widzicie, tylko plus i minus, tak? Że nie ma żadnego problemu. Zobaczcie, minus, plus, odwracamy, minus, plus i tu mamy dwie sztuki, nie? Czyli ma to wyglądać w ten sposób. Jeszcze Wam pokażę. Ok. No i co? Teraz będziemy przykładali BMS-a. Na BMS-ie mamy, zobaczcie, zaznaczone 0V, czyli te 0V podłączymy sobie do pierwszego minusa, czyli tutaj. Tu zaczynamy 0V. Później mamy 4,2V, to będzie ten przewód. Widzicie? I następnie po kolei wszystko Wam wytłumaczę. Ok, no to ja lutuję. Ok, zobaczcie, 0V jest to minus baterii. Teraz szukamy 4,20V, czyli 4,20V jest tutaj. Także jest to pierwsza para od minusa, pierwsza para, czyli to. Przylutowujemy na 4,20. Potem Wam zrobię schemat tego wszystkiego. Teraz to wszystko wezmę i polutuję. Pokażę Wam, jak to wygląda i zrobię schemat, tak abyście mogli sobie to wziąć i przerysować, jak będziecie ewentualnie naprawiali.
Ok, już mamy prawie wszystko polutowane, zobaczcie, nie? Także polutowałem wszystko zgodnie ze schematem, który Wam zaraz pokażę. I zostało nam ostatnie do przylutowania tutaj do 16,4 V. I potem wyprowadzimy sobie tylko plus i minus i będziemy mogli dalej kontynuować. Także ja lutuję i zaraz Wam to wszystko pokażę. Wszystko mamy polutowane. Wygląda to tak. I teraz zostało nam przylutować plus i minus. Ale z tego, że w tym samym miejscu będzie ładowanie, także łączymy sobie przewód ładujący i przewód zasilający do plusa i do minusa. I przylutowujemy go teraz tam, gdzie mamy go przylutować. Zostało nam do przylutowania ostatni przewód minusowy. Ok, przylutowaliśmy, także wygląda to w ten sposób. Teraz musimy oddzielić tą górę i przylutować sobie przewody. Także baterię na razie odkładam na bok. Oddzieramy tą baterię, próbujemy ją jakoś wyłamać. Dobra, poszła. Odcinamy teraz wszystkie przewody. Musimy uważać, bo może być tam jeszcze jakieś napięcie. I także musimy teraz jakoś to rozszczepić. Ok. Przecinamy tutaj taśmę. I delikatnie rozszczepiamy tak, aby nie stracić tej blaszki, która... No, dobra, poszło. Uważajcie na ręce, ponieważ te blaszki są bardzo ostre. I teraz tak, tą odcinamy, ona nam nie będzie potrzebna wcale. Że to możemy sobie odciąć. Ok, poleciało. I teraz następną. Delikatnie. Musimy to jakoś rozszczepić w taki sposób, aby nie połamać tego plastiku. Ok. Mamy to. Mamy to. Można powiedzieć, że wygraliśmy z tym. Teraz układamy te blaszki tak, jak mają być. Musimy je trochę poprostować. Ok. No dobra. Czyli zobaczcie. Tu mamy plus, tu mamy minus. No to teraz zalutujemy sobie, tak? Tą stronę i tą stronę wewnętrzną. Wyciągniemy je. Wyciągniemy drugą. Sorry. To odetniemy, bo to do niczego nam nie będzie potrzebne. To sobie trochę skrócimy. Ok, musimy te dwie blaszki zalutować. I zaraz zalutuję je i się do Was łączę. Ok, wszystko już przylutowałem. Zobaczcie, wszystko zostało przylutowane. Pięknie, ładnie, mocno dosyć. Przewody zostały wyprowadzone. Zaraz to wszystko będę skręcał. Pokażę Wam, jak wygląda wszystko skręcone. Ale jeszcze muszę założyć tutaj wejście do ładowania, które wygląda tak. Także wywiercę dziurę w obudowie. Gdzieś tutaj w tym miejscu. Przełożę przewody. Zabezpieczę tą baterię dokładnie jakąś taśmą izolacyjną. No i skręcę
sprawdzę, jak to wszystko działa. Zaraz narysuję Wam schemat, na podstawie którego możecie sobie to wszystko ładnie zlutować, bo wiem, że jednak schemat to jest schemat. Może nie wyłapaliście tego dokładnie, tego co robiłem. No ale zobaczcie, no to nie jest nic skomplikowane. Wszystko macie ładnie rozrysowane. No nic, zaraz zrobię Wam schemat i wrzucę. Tak na szybko Wam wszystko rozrysowałem. Jak widzicie, jest to układ 4S, 1P, 4S, ponieważ są to 4 baterie połączone szeregowo, 1P, ponieważ są to pojedyncze baterie. Czyli tak, tu mamy jedną baterię, drugą, trzecią, czwartą, tak? Bateria oczywiście ma minus, plus i tak dalej. Czyli zaczynamy. Zaczynamy od minusa, to jest minus całej baterii. To jest plus. Plus łączymy z minusem, potem następnie plus łączymy z minusem i później dalej plus łączymy z minusem i to jest minus baterii. Czyli to jest plus całej baterii, a to jest minus całej baterii. Odwrotnie. Plus całej baterii, minus całej baterii, czyli początek i koniec, tak? Tutaj mamy BMS. Na BMS-ie mamy napisane 0V, 4,2V, 8,6V, 8,4V, 12,6V i 16,8V. Czyli robimy tak, zaczynamy sobie od minusa. Czyli minus, przeprowadzamy przewód i łączymy go z 0V. Widzicie? Tak jak zrobiłem to tutaj. Od minusa przeprowadziłem przewód na 0V. Następnie szukamy pierwszej pary, czyli pierwszej pary, gdzie połączyliśmy plus z minusem, tak? I od tej pierwszej pary, dlatego tutaj zrobiłem taki dłuższy przewód, a on tak szedł, nie? I od tej pierwszej pary szukamy teraz 4,2 V. Także idziemy przewodem tutaj, 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 tu i lutujemy go do BMS-a na 4,2 V. OK, czyli mamy już 2 polutowane. Następnie szukamy trzeciej pary. Trzecia para jest to ta para. Wiadomo, raz, dwa, trzy. Jest to ta para. 8,4 V. 8,4 V mamy tutaj. Także przeprowadzamy przewód na 8,4 V. Następnie szukamy następnej pary, czyli jest to ta para. 12,6 V. I koniec, czyli plus, to będzie nasze 16,8 V. Jak tak połączycie, wszystko będzie OK. Na BMS-ie mamy jeszcze wyjścia plus i wyjścia minus. Widzicie, tutaj zrobiłem 2 przewody, czyli jeden przewód grubszy idzie do wkrętarki minus, jeden przewód grubszy idzie do wkrętarki plus i 2 cieńsze przewody macie tutaj plus i minus idą do ładowania i będą podłączone do tego właśnie wejścia. Myślę, że dacie radę. Potrzymam Wam jeszcze trochę. Najwyżej przystopujecie sobie, aby to pomyśleć. A wszystko wygląda w następujący sposób. Jest taki trochę miszmasz, ale to wszystko będzie działało. BMS będzie Wam zabezpieczał całą baterię. Nic nie powinno się stać. Ta bateria ma około 3 A, także będzie bardzo dobrze pracowała nam w wkrętarce. Ok, baterię już zrobiłem. Zobaczcie, jak to wygląda. Całkiem fajnie. Zaraz Wam pokażę dokładnie. O, widzicie? Tu mamy 4 ogniwa połączone szeregowo, czyli jest to bateria 4S 1P. Widzicie, tu mamy wejście do ładowania w dobrym miejscu, nie będzie przeszkadzało. No, zaraz tylko skleję tą końcówkę tak, aby te złącza, które są tutaj, nam nie opadały i wszystko będzie elegancko. No i zrobimy sobie testy tej bateryjki. Bateryjka jest bardzo lekka w porównaniu do baterii, która była wcześniej, jest naprawdę lekka. Później sobie weźmiemy i zważymy. No i zaraz podłączymy tą Hitachi. Powiem Wam, sprzęt jest bardzo fajny, bardzo fajnie trzyma się
po prostu w ręku pewnie i szkoda by było go wywalić. Także jak macie takie sprzęty, to naprawdę dobrą sprawą jest dać komuś, żeby Wam po prostu przełożył bateryjki i wtedy będziecie mogli sobie używać dalej no ten sprzęt i się z niego cieszyć, tak? Tu mamy ładowarkę. Ładowarki są bardzo tanie, możecie kupić je naprawdę za grosze. Za tą ładowarkę dałem około 4 funtów. Ładowarka 16,8 V, 1 A, czyli spokojnie nam naładuje tą baterię w ciągu 2-2,5 godzin, bo musicie wiedzieć, że ładowanie do 80% idzie szybko, ale później te 20% jest bardzo powoli, po to, żeby nam nie rozchechłać baterii. A 1-amperowym prądem ładowania to naprawdę ta bateria posłuży Wam bardzo długo i będziecie z niej na pewno zadowoleni. No nic, zaraz rozrabiam klej. Tu mam taki klej, to są 2 plastylinki, które trzeba rozmieszać i wtedy one, jakaś tam jest wtedy chemiczna sprawa, że się łączą i no i kleją. No tak prosto Wam wytłumaczyłem. No co, przystępuję do mieszania kleju. Ok, klej już sobie obciąłem. Zobaczcie, wygląda to tak jak cukiereczek. Czasami nie jedzcie tego, bo to jest szkodliwe. Na pewno byście za dobrze się po tym nie poczuli. W ogóle jak ja jestem głupi. Mówię Wam, nie jedźcie tego, nikt nie je. Dobra. Teraz tak, musimy to rozmieszać dokładnie, tak aby była jedna masa, tak jakbyśmy sobie mieszali 2 kolory plastylinki. Mieszamy. Wiem, że mam brudne ręce, ale nic na to nie poradzę, ponieważ no niestety ruszył projekt Spartan. A Spartan to bardzo brudny samochód. Możecie obejrzeć na moich innych filmikach. Tam remontuję takiego starego klasyka angielskiego, Spartana. Dobra. Widzicie, robicie sobie takie 2 kuleczki. I teraz tak, odwracamy baterię. Nie wiem, czy będziecie tutaj widzieli. No i wklejamy te kuleczki tutaj, tak aby nam to skleiło. Dosyć mocno wciskamy, tak aby w każdą szparkę nam weszło. Ok. Czyli jedna strona jest już w miarę sklejona. I teraz drugą stronę. Ok. Myślę, że to będzie trzymało. No ale może jeszcze jednak trochę tego kleju dołożę. Bo baterię to nie robię dla kolegi. Także kolega dosyć długo czekał na tę baterię, bo ja nie miałem czasu, aby się zająć tym projektem. Także zrobię mu to porządnie. Jakby ktoś był zainteresowany taką inwersją baterii z niklowych na baterie litowo-jonowe, to proszę do mnie pisać. Dobra, mam jeszcze jedną kuleczkę. I ją tutaj sobie jeszcze wciśniemy. No tak, ja się wcisnąłem. Widzicie, wygląda to tak. Dobra, i teraz mamy pewność, że nam to się nie obsunie w dół, bo w oryginale, to zaraz Wam pokażę. Oryginalnie to zobaczcie, ta bateria wygląda tak. I tutaj były 2 baterie. No i na tym się podpierała ten cały kontakt, wtyczka, tak? Kontakt, czy jak to nazwać. Na tym się podpierało. A teraz nie ma na czym się podeprzeć. Ogólnie ta bateria bardzo ciężka jest. Ok, teraz poczekamy sobie, aż to wszystko zastygnie i postaramy się zabezpieczyć tutaj to wejście jeszcze. Ok, jak nam wszystko już pasuje, zobaczcie, to co, no skręcamy baterię i sprawdzamy wszystko, czy działa, nie? Damy drugie życie tej wkrętarce, ponieważ naprawdę fajną krętarką jest.
Wiecie, już taki wkrętarek nie da się kupić. Teraz produkują takie badziewia, że szkoda pieniędzy na tych, do tego jeszcze bardzo drogie badziewia. Także dobrze jest sobie reanimować stary sprzęt. Tym bardziej, że używamy go rzadko w celach tam domowych. I dlatego baterie litowo-jonowe, jeżeli są naładowane odpowiednio, nadają się do tego dużo lepiej jak baterie niklowe, ponieważ one szybciej nam umierają, jeżeli nie są odpowiednio ładowane. No, także jak zwykle mi śrubka jedna zginęła. Zawsze albo zostają śrubki, albo giną, nie? Jak zostają, to niedobrze. Jak giną, no to trochę lepiej. Chyba że jak skręcamy samochód, jakaś śrubka w środku nam zostanie. No dobra, ostatnia śruba. No. Dokręcamy. Ok. Jest dokręcone. Teraz wkładam do wkrętarki. Wszystko chodzi jak nowe. Zrobimy sobie jeszcze test ładowania, tak? Bierzemy naszą ładowarkę. Teraz włączę ją, zaraz wam pokażę, gdzie ją w ogóle tutaj podłączam. Ok, podłączamy ładowarkę. Podłączamy kontakt. Jedną ręką niestety muszę to zrobić. Nie ma problemu. O, widzicie, fajnie jest, bo nie musicie w ogóle wyciągać baterii z skrętarki, tak aby sobie ją naładować. Co, zostało nam tylko teraz sprzęt dobrze naładować. No i oddać go koledze. No i przeprosić, że tak długo musiał czekać. No niestety, tak bywa. Jak się ma za dużo pomysłów w tej chorej głowie. Widzimy, wszystko się ładnie ładuje. Jest czerwona lampka. Także wszystko działa, jest ok. Jestem nawet zadowolony z tego projektu. Dziękuję.